Witam Was bardzo serdecznie. Już mamy wrzesień. Jest to czas, w którym zbieramy swoje własne nasiona, prześwietlamy niektóre rośliny, a także robimy własne sadzonki. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj spotykam się z Wami w tym miejscu, gdzie mam i maliny, i winogrona. Jak wiecie, mój ogródek nie jest zbyt duży i staram się sadzić wszystkiego, można powiedzieć czasami nawet za gęsto, ale jednocześnie wszystko rośnie, także ja jestem zadowolona. Ponieważ będzie już coraz więcej dni takich pochmurnych, tak jak mamy dzisiaj, nie mamy słońca, ale jest nadal gorąco, tylko że nie ma takiego pełnego słońca, postanowiłam uporządkować maliniak i winogrony w ten sposób, żeby dać tym winogronom więcej światła, bo one zaczynają dojrzewać, a chciałabym, żeby one dojrzewały, słuchajcie, równomiernie i chcę im zapewnić więcej światła. Moje maliny poobgryzane są przez gąsienicę i te liście już do niczego im nie służą. Nadal jeszcze mam trochę tutaj owoców, które się zawiązują i które mam nadzieję jeszcze dadzą mi jakiś plon, ale tu w tej części mam winogrona tam z tyłu i pomyślałam sobie, że po prostu obetnę te wszystkie liście, i tutaj są liście, które nie prowadzą już w procesu fotosyntezy, znajdują się one na górze, także mam nadzieję to prześwietlić, dopóki chyba nie zacznie padać, bo coś gdzieś takie jakieś kropelki są. Także ja sobie będę obcinała liść po liściu, dawała po prostu więcej światła tam do tyłu, żeby te winogrona mi dojrzały. Jednocześnie będę obcinała liście winogron, żeby tam właśnie to światło dochodziło. Ja tutaj będę tak sobie starannie przechodziła, słuchajcie, wyczyszczała i pokażę Wam efekt końcowy za chwileczkę. I w ten sposób, wycinając dolne liście, te, które były już zjedzone przez gąsienicę, usuwając nadmiar liści również tutaj u góry, zobaczcie, odsłoniłam moje winogrona. One już dojrzewają. Kilka nawet spróbowałam i są pyszne, aczkolwiek nie dojrzewają równomiernie. Także teraz mam nadzieję, że zapewniłam im wystarczającą ilość dopływu światła i te wszystkie winogrona dojrzeją mi i będę miała taki zbiór na soki jako deser. Może wygląda to troszeczkę ogołocone, aczkolwiek jak widzicie, tutaj jest pełno gron mojego czarnego winogrona. Owoce nie są duże, są malutkie i są z pestkami, ale są tak pyszne, że na pewno się ich nie pozbędę. Wrzesień to także dobry czas na zbieranie nasion. Tutaj z tyłu za wspornikiem mam, słuchajcie, kwiaty pozostałości po czosnku ozdobnym i postaram się zebrać teraz nasiona. Mam tutaj na razie plastikowy pojemnik, bo nie wiem, czy one nie oblecą. On już tutaj był schowany za malinami i za marakują i praktycznie część się już rozsypała, także postaram się delikatnie go tutaj nachylić i oberwać. No, w sumie to się nasionka wysypują i ja je po prostu przesypię do tej miseczki. Uprawa czosnku z nasion to jest kilka lat. Trzeba czekać, żeby one dały takie, słuchajcie, piękne kwiaty. Aczkolwiek, czy mnie się gdzieś spieszy, mogę spróbować. Przejdę się po ogrodzie, zobaczyć, czy gdzieś jeszcze mi zostały jakieś takie właśnie wysuszone kwiaty czosnku. Zauważyłam jeszcze jedną główkę tutaj, ale tu jest ogromny pająk znowu. Nie wiem, czy będzie widać. Postaram się Wam pokazać. Patrzcie na tego bydlaka tutaj. Ja ich nie usuwam, nie zabijam, ale ponieważ muszę się dostać, to muszę niestety zniszczyć mu tą pajęczynę. Tak to w ogrodzie bywa. Postaram się zniszczyć. Już poszedł do góry, to dobrze. Ja mu tutaj tą pajęczynę przerwę i tu sobie wysypię. I tutaj już chyba będą suche nasionka. Także sobie zbierzemy też nasionka z tej części, ale muszę iść po pojemnik. Tutaj też ozdobna roślinka, której oczywiście nazwy nie pamiętam. Ona ma takie małe czarne nasionka.
je też po prostu sobie przesypię do pojemnika, bo one już widzę są pootwierane, także uratuję troszeczkę nasion. Takie czarne małe nasionka niech się suszą w tym pojemniku i zaraz przyjdę, obetnę resztę i też wysuszę, żeby się pootwierały. Stoję przy porzeczce. Moja porzeczka ma chyba ze 3 lata. Pokażę Wam, kilka gałązek wycięłam już troszeczkę wcześniej. Chcę zobaczyć, jak one tutaj wyglądają, bo chcę im też zapewnić troszeczkę takiego przewiewu i żeby ona się wzmocniła, ta roślinka, na zimę. Tu już listki zaczynają żółknąć i brązowieć, ale to może też wynikać z suszy. Staram się co jakiś czas podlewać, ale no wiadomo, susza jest susza i ta zima aż tak nie nasiąka. Tu z kolei mam fasolkę i ta fasolka zaczyna chorować i myślę, że też się dzisiaj pozbędę tej fasolki, żeby ta porzeczka miała, słuchajcie, przestrzeń do rośnięcia i muszę pomyśleć, gdzie wsadzić moją białą porzeczkę i myślę, że chyba białą porzeczkę gdzieś tutaj, tylko muszę się pozbyć jakiegoś kwiata i przesadzić kwiaty na stronę, gdzie są tylko kwiaty. No. Chce się mieć wszystko, a ziemi coraz mniej. Porzeczkę powinno się obcinać te gałęzie, które dawały owoce. Tu widzę jeszcze 2 owoce. Chcę ją troszeczkę przerzadzić. Wypadł mi. Patrzę na tą gałązkę, która miała owoce w tym roku i ją wycinam, słuchajcie. Te gałązki wezmę bliżej patio, to będę pamiętała, żeby je zrobić z nich sadzonki. Jak to fajnie, jak znaleźć, można jeszcze znaleźć na koniec sierpnia kilka kuleczek czarnej porzeczki, która jest przepyszna i słodziutka. Także zachowałam sobie kilka gałązek porzeczki i postaram się ją rozmnożyć, tak samo jak rozmnażałam w zeszłym roku i tu mam takie małe sadzonki. Zaraz zobaczymy, jak one wyglądają po roku przebywania w takiej doniczce. Do takiego rozmnażania porzeczki przygotowałam sobie tutaj piasek, porcję, jak tutaj mam doniczkę. W tej doniczce mam też ziemię z kwiatków doniczkowych, które rosło, także sobie to razem wymieszam. A oprócz tego, żeby w jakiś sposób pozbyć się chorób, niektórzy po wycięciu takich gałązek maczają te gałązki w popiole, a ja tutaj mam popiół, który powstał ze spalenia moich odpadów organicznych z ogrodu i ja go po prostu tutaj wsypię i wymieszam teraz to wszystko. I zrobię sobie taką mieszankę właśnie pół na pół piasku z kamyczkami drobnymi, ziemi po kwiatkach i porcji popiołu. I mam taką luźną materię przewiewną do tego, żeby zrobić sobie kolejne rozsady porzeczki. Przesypię sobie teraz to do tej doniczki, którą przygotowałam tutaj. W zeszłym roku starałam się zostawić około takich 4-5 węzłów i teraz odetnę od tej głównej, starszej gałązki, poobrywam dolne listki, obetnę i taką gałązkę włożę, może mniejszą, słuchajcie, taka chyba nie będzie mi aż potrzebna. 1 węzeł obcięłam i włożę w narożnik doniczki. Tak samo zrobię tutaj, postaram się, wytnę ten starszy pęd, poobrywam liście, odbetnę od razu czubek, żeby było łatwiej liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 węzłów wkładam w narożnik. I tak mam 4, słuchajcie, przygotowane sadzonki i tutaj też miałam 4. Zobaczymy, ile się udało mi przygotować na przyszły sezon. Za chwileczkę to sobie porządnie podleję. Jeszcze dosypię tą moją mieszankę luźnego podłoża. Tyle wystarczy.
i za chwileczkę to podleję. Odłożę sobie to tutaj na chwileczkę. No i zobaczmy. Czarna porzeczka. O! Piękne korzonki i wysypmy, zobaczmy. Może uda mi się przełożyć to razem z tymi korzonkami. O! Taki piękny system korzeniowy. Jedna widać, że jest sucha, się nie przyjęła. Delikatnie to postaram się je rozdzielić. Ta jest naprawdę dorodna, a ta się nie udała. No ale myślę, że jak z 4 sadzonek 3 są udane, ta wygląda naprawdę fajnie, to w przyszłym roku może coś z tego będzie, jakiś owocek. Ok. Trzeba przygotować ziemię, doniczki i wsadzić. Z tą nie jestem pewna, czy to nie są korzonki oplecione z tych 2, ale skoro ma liście, to musiała jakoś żyć. Także 3 sadzonki są i może 4 będą w przyszłym roku. I może dostanę jakieś ziemię w spadku i będę miała gdzie posadzić. Także mam nadzieję, słuchajcie, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Porządkowanie ogrodu, prześwietlanie tak, żeby te rośliny, które jeszcze słuchajcie, mają dojrzeć, dojrzały. Zbieranie nasion na przyszły rok. Oczekiwanie na kolejne nasiona, tak jak tutaj rudbeckia, oraz dbanie o to, żebyśmy mieli rozsady na kolejne lata. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to będzie mi miło zobaczyć komentarze pod tym odcinkiem, a jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. Miłego dnia, pa pa. Taki ze żwirkiem, także tu są takie kamienisty piasek, piasek z kamykami.